Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Witam wszystkie rebeliantki i wszystkich rebeliantów na rozmowie z profesorem Romanem Kuźniarem, profesorem Instytutu Warszawskiego, w przeszłości między innymi szefem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był pan także profesor dyrektorem Departamentu Planowania i Strategii Polityki Zagranicznej, był doradcą ministra obrony, doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego, wypromował bardzo wielu doktorów, w tym także czynnych w tej chwili polskich dyplomatów i jest także trzymającym rocznik strategiczny, czyli od 30 lat się wychodzi na dniach 30 numer, 30 tom rocznika strategicznego, pisma, które co roku przynosi nam podsumowanie, a także zawiera pytania, co dalej w polityce takiej szeroko międzynarodowej, w relacjach międzynarodowych. Zgadza się, panie profesorze? Tak, ale z moich doktorantów jestem szczególnie dumny, magistrantów, doktorantów i z rocznika także, bo to takie trochę moje dziecko od 30 lat się nim zajmuje i bardzo się cieszę, że pan redaktor do niego nawiązał, bo to jednak 30 lat to już spore osiągnięcie, tak. Znaczy, nawiązałem, ponieważ chcemy właśnie się skupić na tym tomie, który zawiera bardzo smutny tekst pana profesora, jeden z najsmutniejszych dotychczasowych wydań, w którym można odnieść wrażenie, że liberalny, demokratyczny porządek świata, który przyjął Zachód i rozpowszechnił na świecie, został przez nie tylko Zachód, ale także innych partnerów po prostu złożony do trumny i jeszcze żyje, ale jest ubijany, mordowany. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że demokratyczny, liberalny model stosunków międzynarodowych, relacji międzynarodowych nam odchodzi trochę w przeszłość? Czy demokratyczny, to się jeszcze okaże, ale liberalny z całą pewnością tak. Liberalny w takim sensie, w takim rozumieniu, jak miało to miejsce po zimnej wojnie przez około 30 lat. To, co się działo, to, co się rozwijało, pewien taki wzorzec, według którego rozwijały się stosunki międzynarodowe, ale także państwa świata, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. To był liberalny porządek międzynarodowy, który zaczął właściwie być tak nazywany zupełnie niedawno, z 10 może lat temu. Ten termin się upowszechnił wtedy, kiedy właściwie już on znajdował się w takim kryzysie, zmierzchaniu. To trwało trochę, przeciągało się, ale w tej chwili z całą pewnością można powiedzieć, że ten liberalny porządek międzynarodowy, który został istotnie upowszechniony przez Zachód po zwycięstwie Zachodu w czasie zimnej wojny nad konkurencją, nad przeciwnikiem, nad blokiem komunistycznym. I trzeba powiedzieć, że to był taki porządek międzynarodowy, który nie był planowany, to znaczy on się nie pojawił według jakiegoś wzorca, nie było jakiejś konferencji, która by go ustanawiała. To jest spontanicznie, dosyć żywiołowo, co brało się z takiej dużej przewagi krajów wolnorynkowych, demokratycznych, liberalnych nad resztą świata. Ten model wydawał się takim wykazujący wszelkie zalety, a przynajmniej przewagi nad alternatywami, nad innymi opcjami. Był przyjmowany, był promowany i przyjmowany także przez wiele państw świata i trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego wymiar gospodarczy, fundament gospodarczy, on doprowadził do takiego wzrostu gospodarczego znakomitej większości państw, narodów świata, jak nigdy w przeszłości, jak nigdy w historii. To podkreślają zwłaszcza, bo my tutaj na Zachodzie mamy skłonność do takiego samobiczowania się, takiego krytycyzmu wobec własnych osiągnięć. To czasem zresztą bywa zdrowe, ale czasem, jak wiemy, robimy to w nadmiarze. Natomiast to zwłaszcza azjatyccy ekonomiści, socjologowie, publicyści, znawcy tej problematyki mówią, że to dzięki liberalnemu porządkowi międzynarodowemu
świat tak fenomenalnie poszedł do przodu, jak nigdy w przeszłości, jak nigdy w historii, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy ogólny, rozwój gospodarczy per capita, ale także rozszerzenie sfery wolności, rozszerzenie, powiedziałbym, sfery dobrobytu, ale w warunkach większej wolności, w warunkach większego bezpieczeństwa dla dużej części świata, czego nie było nigdy w historii. Przy wszystkich oczywiście brakach, grzechach, słabościach tego porządku, o których wiemy i o których mówiliśmy od samego początku, od lat 90. Pamiętamy bardzo silne krytyki, demonstracje, ataki na globalizację, która okazała się zbawieniem, można powiedzieć, zwłaszcza dla krajów Azji, ale nie wyłącznie. One dzięki globalizacji poszły w górę, a zwłaszcza Chiny. Pierwszym beneficjentem globalizacji stały się Chiny, ale Chiny to nie była hostka, bo to jest 1,4 miliarda ludzi, także tyle ludzi skorzystało na globalizacji wersji zachodniej, chociaż oczywiście ona była zaadoptowana do warunków chińskich i przyniosła nieprawdopodobny wzrost, ale nie tylko w Chinach, Indonezja, Filipiny, cały szereg innych krajów Azji Wschodniej, Azji Południowej, Indie, które poderwały się do lotu niedawno, ale też właśnie według tego samego wzorca bardzo idą do przodu i oczywiście te mocarstwa, regiony, kraje o dużej ludności, o wiele większej ludności niż Zachód, one wzrosły i stanowią nie tylko konkurencję dla nas, ale również stanowią przyjęły taką, powiedziałbym taką postawę oporu wobec tego, co ten liberalny porządek oferował, czym był w warstwie politycznej, w warstwie praw, swobód obywatelskich, miejsca człowieka w społeczeństwie, demokracji, praworządności. Tego wiele krajów świata nie chce, ze względu na lokalne tradycje, ale również ze względu na to, że czy one uważają, że to stanowi zagrożenie dla ich jakoś tam tożsamości, przyzwyczajeń, kultur i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, możemy do tego wrócić, ale myślę, że w dużym stopniu ze względu na tradycję sprawowania władzy w tych krajach. Przecież Rosja, pamiętajmy, Rosja Putina już, ona też weszła na drogę włączania się w obręb liberalnego porządku międzynarodowego. Znaczy to się działo w latach 90., ale początkowo Putin bardzo świadomie powiedział, nasza przyszłość, lata 2001, 2, 3, nasza przyszłość, nasz rozwój to łączenie się z Zachodem, to europeizacja, tak daleko to jest możliwe. Nie ma modernizacji Rosji bez ścisłej współpracy z Zachodem, także bez przyjmowania pewnych standardów zachodnich. Tak mówił Putin, mówił Miedwiediew później jako prezydent w latach 2008-2012, tylko że to wszystko zagrażało władzy. I wtedy Putin i jego ekipa stanęli przed tym wyborem: albo kontynuacja tego modelu rządzenia państwem, albo utrata władzy. To znaczy kontynuacja w sensie idziemy w stronę Zachodu, ale wtedy bierzemy na siebie ryzyko, że stracimy władzę. No i wtedy oni wybrali jednak powrót do rosyjsko-sowieckiej tradycji. Rosja w tej chwili jest państwem, jak wiadomo, autorytarnym, faszystowskim. Świadomy wybór po to, żeby utrzymać się przy władzy ekipy Putina i jego ludzi, jego otoczenia. Także i to się w różnym stopniu także stało w innych częściach świata. Proszę spojrzeć, Xi Jinping, było przyjęte podęt Xiaopingu, że każdy władca sprawuje władzę w Chinach nie więcej niż 2 kadencje. Byli przywódcy kolejnych generacji, jak mówiono, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej generacji, nikt nie mógł sprawować władzy więcej niż 2 kadencje. A Xi Jinping ukochał władzę w takim samym stopniu jak Putin i tę regułę obalił. Powiedział, że będzie rządził bez końca, tak jak Putin, będę rządził bez końca. Putin jeszcze po pierwszych 2 kadencjach posłużył się jako maskotką Miedwiediewem, takim atrapą. Miedwiediew został prezydentem, ale Putin szedł niby do tyłu na dalszy plan, jednak został premierem i miał realną władzę.
Miedwiediew służył jako atrapa w okresie przejściowym, bo Putin zgodnie z kadencją nie mógł sprawować władzy więcej niż 2 kadencje. Po powrocie do władzy uznał, że już nie będzie się bawił w żadne atrapy, żadne tego typu jasełka, tylko będzie rządził dożywotnio. Tak samo zarządził Xi Jinping. Tak więc jeżeli mówimy o kryzysie tego liberalnego porządku międzynarodowego, to również dlatego, że w takich państwach jak Rosja i Chiny przywódcy, klasa polityczna doszły do władzy, że liberalny porządek zagraża ich pozycji, w związku z tym one muszą odrzucić liberalny porządek, wypowiedzieć mu walkę czy wojnę otwartą, tak jak w przypadku Rosji, Putina, i opór na różnych poziomach, w różny sposób przez Chiny, które dzięki potencjałowi zbudowanemu dzięki Zachodowi, dzięki istotnym Zachodem, teraz, że tak powiem, rozwijają wpływy, pozycje w różnych częściach świata i mogą śmiało budować taki front odmowy wobec liberalnego porządku międzynarodowego. Także w skali globalnej, wracając do pierwszego pytania pana redaktora i tutaj kończę, w skali globalnej jego już nie ma. Natomiast on może się jeszcze obronić w Europie i to jest oczywiście wyzwanie, które stoi przed Europą. Czy zdoła obronić u siebie na kontynencie europejskim liberalny porządek w porozumieniu także z krajami, które zechcą kontynuować rozwój według tego modelu typu Australia, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia czy niektóre kraje Ameryki Łacińskiej. No dobrze, ale skoro Europa i jej partnerzy, tak, mają być tym kośćcem, który ratuje ten liberalny, demokratyczny porządek świata, to pytanie, który z elementów tego liberalnego porządku świata, jego obalenie jest jakby najgroźniejsze dla nas, dla Europejczyków i naszych partnerów? Czy obalenie prawa międzynarodowego typu, nie wiem, wypowiadanie członkostwa przez supermocarstwa w organizacjach międzynarodowych, traktatach międzynarodowych dotyczących zmian klimatu, czy lekceważenie takie ostentacyjne Międzynarodowego Trybunału Karnego, wypowiadanie umowy, traktatu o tworzeniu MTK, odmawianie jurysdykcji MTK, odmawianie wydawania przestępców wojennych MTK. Czy ten element, czyli element prawny, jest bardzo ważnym elementem rozmontowywania tego globalnego układu międzynarodowego, liberalnego? To znaczy trzeba powiedzieć, że państwa liberalnego porządku, państwa zachodnie, już dobrych parę lat temu, od właściwie początku prezydentury Bidena, zaczęły mówić, że one już miały świadomość, że liberalny porządek się kurczy, że on się skurczy czy ograniczy do tej wyspy wyjściowej, jaką był, można powiedzieć, do Zachodu, że on będzie obowiązywał w dalszym ciągu w obrębie Zachodu, powiększonego Zachodu, powiększonego po zimnej wojnie, chociażby takie kraje jak Polska. Polska przecież była, jak wiemy, jednym z absolutnie największych beneficjentów liberalnego porządku i była taką, powiedziałbym, gwiazdą, była takim jednym z okrętów flagowych. Patrzcie, to się udaje, to przynosi rezultaty. Patrzcie, jak Polacy, którzy wyszli z komunizmu, jak fantastycznie sobie poradzili. My byliśmy dumą liberalnego porządku przez wiele lat, z tym, że zdając sobie sprawę z tego, że to jest nie do utrzymania w skali globalnej, przedstawiciele krajów zachodnich zaczęli mówić już od pewnego czasu o nie tyle liberalnym porządku, bo to już jest over, można powiedzieć, mówimy w skali globalnej, prawda? I zaczęli mówić o tak zwanym rules-based order, prawda? Czyli porządek oparty o zasady prawa międzynarodowego i to są te rzeczy, o których właśnie mówił przed chwilą pan redaktor. I chcielibyśmy tego bronić, ale nawet w tej chwili to jest pod znakiem zapytania, bo przecież sam pan redaktor podaje przykłady odchodzenia już nawet nie od liberalnego porządku, ile od tego rules-based order, a więc od porządku opartego o zasady prawa międzynarodowego, co jest niczym więcej przecież jak Kartą Narodów Zjednoczonych. To są zasady karty, artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych, te wszystkie zasady, o których wiemy, plus dodane jeszcze pewne elementy, które nie są koniecznie liberalne, ale takie elementarne prawa człowieka, zwalczanie ludobójstwa, odpowiedzialność za ochronę. To się pojawiło w okresie liberalnego porządku, ale to ostatecznie było akceptowane przez większość, niemal wszystkie kraje świata. I
to są te tak zwane zasady jus cogens, to są te takie zasady prawa międzynarodowego, które obowiązują wszystkich w każdych warunkach. I w tej chwili problem mamy z czym? No właśnie mamy problem w tym, że zwłaszcza wielkie mocarstwa, ale nie tylko wielkie mocarstwa, bo przecież Izrael nie jest wielkim mocarstwem, ale jest mocarstwem regionalnym, prawda? One łamią czy odchodzą od tych zasad prawa międzynarodowego, bo to bardzo proszę, mamy prezydenta Donalda Trumpa, który mówi, że on włączy Kanadę, zabierze sobie Grenlandię, gdzieś tam wyśle kanonierki nad kanał panamski po to, żeby przywołać Panamę do porządku i tak po kolei tak różne rzeczy. A to mówi, że Ukraina ma oddać kawałek terytorium zajęty drogą agresji przez Rosję i ma to uznać, nie tylko oddać, no on pewnie nie wróci, ale ma uznać. Mamy Rosję, która łamie podstawowe zasady prawa międzynarodowego i właściwie nic się nie dzieje, jeżeli mówią, że większość państw świata jakby się odwraca, czy duża część państw świata się odwraca od zasad prawa międzynarodowego, już nie mówiąc o liberalnym porządku, no to przecież podaję przykład w tymże roczniku strategicznym, podaję przykład spotkania w Kazaniu w październiku ubiegłego roku, kiedy przywódcy BRICS, a więc zarówno członkowie tej organizacji, ale także ewentualnie, znaczy organizacji, instytucji, też nie organizacja, tego grupa państw, ugrupowanie, ale także państwa, które przymierzają się do przystąpienia do tej grupy, dużo ich przedstawicieli na wysokim szczeblu pojawiło się w Kazaniu po to, żeby dyskutować właśnie o tym, jak ma wyglądać porządek międzynarodowy. No przecież to jest, panie redaktorze, proszę państwa, jak gdyby Hitler zaprosił do siebie w październiku 1939 roku, a może w maju czy w czerwcu 1940 roku, a więc prowadząc kampanię przeciwko Polsce, czy też prowadząc kampanię przeciwko Francji, zaprosił przywódców różnych krajów świata po to, żeby z nimi rozmawiać o porządku międzynarodowym. No, to sobie trudno wyobrazić. To by się nie mogło zdarzyć, a jednak się zdarzyło teraz, prawda? Putin wprawdzie nie jest Hitlerem, ale prowadzi agresywną, bezprawną, neokolonialną wojnę, giną ludzie i oto kraje, które kiedyś były koloniami, a więc powinny mieć w genach wstręt do użycia siły w celach kolonialnych, bo wojna Putina przeciwko Ukrainie jest niewątpliwie wojną kolonialną, neokolonialną, przyjeżdżają jak gdyby nigdy nic, jakby nie dostrzegając tego, co się dzieje, to znaczy, że przynajmniej nie akceptują, a przynajmniej tolerują to łamanie prawa międzynarodowego, takie drastyczne łamanie prawa międzynarodowego. Przez kogo? Przez kraj, który jest gospodarzem tego wielkiego spotkania. Tak więc to są te sygnały zapowiadające odchodzenie nie tylko od liberalnego porządku, bo to już się stało. Mamy nadzieję, że on się obroni jeszcze w Europie. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość Stanów Zjednoczonych, bo pan redaktor pytał, co się powinno stać, żebyśmy uznali, że już to, co się powinno stać, już się stało. To znaczy odejście Stanów Zjednoczonych nie tylko od liberalnego porządku, ale także od respektowania zasad porządku opartego o prawo, czyli ten rules-based order. Mówię o tym, co prezydent tego kraju opowiada o Kanadzie, o Grenlandii, czy chociażby jego propozycja, żeby Gazę zamienić w Atlantic City, prawda? A więc taki pas, gdzie będą hotele, kasyna, burdele i tego typu, że tak powiem, domy uciechy, no bo to jest żywioł Trumpa, prawda? To jest jego bajka. On chciałby powtórzyć Atlantic City, w którym on się czuje jak ryba w wodzie, czy jakieś fragmenty Florydy. Chciałby to zrobić gdzie? W Gazie, czyli na miejscu zrównanym z ziemią, na miejscu, z którego doszłoby do wysiedlenia pierwotnych mieszkańców tej strefy, czyli Palestyńczyków. No, idea, która mrozi krew w żyłach, bo ona oznacza taką właśnie skrajną pogardę dla prawa międzynarodowego, już zarówno tych podstawowych zasad, ale także prawa wojny, prawa humanitarnego i tak dalej. A więc to, co się mogło najgorszego stać, to się zdarzyło w ubiegłym roku w listopadzie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to Stany Zjednoczone były filarem zarówno rules-based order, tego, który pojawił się na mocy Karty Narodów Zjednoczonych, ale także później liberalnego porządku międzynarodowego. Putin chciał zadać śmiertelny cios, to co się nazywa w języku fechmistrzów,
szpady, floretu, szabli, taki coup de grâce, ostatni cios w serce. Chciał zadać ten cios liberalnemu porządkowi, napadając na Ukrainę, bo to było takie wyzwanie, rękawica rzucona liberalnemu porządkowi. I Biden, Europa, Zachód twardo odpowiedzieli, jemu się nie udało. Ale to, co nie udało się Putinowi, udało się Trumpowi. Trump, który odwrócił Stany Zjednoczone od liberalnego porządku, ale także od Zachodu. W związku z tym w tej chwili można powiedzieć, że to, co było podstawą, fundamentem liberalnego porządku, czyli Zachód, przestaje istnieć, ponieważ Stany Zjednoczone przestały być krajem zachodnim w sensie udziału, obecności, miejsca w takiej całości geopolitycznej, jaką stał się Zachód, jaką pojawił, znaczy całości geopolitycznej, bo Zachód był cywilizacyjny, ale nigdy nie był geopolityczny przed II wojną. Dopiero w czasie II wojny pojawił się Zachód geopolityczny, czyli pewna grupa państw scalonych wspólnymi instytucjami, broniących pewnych zasad, wartości, współpracujących ze sobą i tak dalej, to wszystko, o czym wiemy. I Trump się od tego wyraźnie odwraca, także to są te sygnały, czy właściwie nie tyle sygnały, ile fakty, które świadczą o już nawet nie o kryzysie, tylko o odejściu, definitywnym zakończeniu liberalnego porządku i zagrożeniu, jakie mamy dla rules-based order, dla porządku opartego o zasady, poprzez nową formę porządku, jaką jest power politics, a więc porządek polityki siły, gdzie rzeczywiście już zwłaszcza wielcy uważają, że nie muszą przestrzegać zasad. Dobrze, właśnie to polityka siły, ale wcześniej jeszcze wrócimy do Izraela, bowiem poparcie Bidena, takie bardzo miękka polityka Bidena wobec Izraela, taka miękka polityka także pod innych państw Zachodu wobec Izraela, rodzi pewne wątpliwości. Znaczy, część osób uważa, że należało poprzeć Izrael po zamachu, po tym rajdzie terrorystycznym na Izrael, ale ta operacja stała się operacją już niehumanitarną. Można powiedzieć, że to jest wojna totalna z tą strefą, z jej obywatelami. Jest pytanie, czy poparcie dla Izraela, po pierwsze nam, Zachodowi, nie odbiera pewnej twarzy, tak? Podmiotu, który jednak stoi na straży, czy wyznaje jakieś zasady, prawda, cywilizowane, że się nie morduje cywili, że się ochrania ludność cywilną, że nie bombarduje się szpitali czy szkół. I czy przypadkiem ta niejednoznaczna, bardzo taka miękka, taka bardzo dziwaczna polityka wobec Izraela nam nie otwiera drzwi tych, którzy mówią, no tak, no rządzi siła jest okej, i budują sobie alternatywne porozumienia międzynarodowe. No tak, to poparcie dla Izraela ze strony Zachodu, jednoznaczne poparcie, bo pan redaktor i tak był bardzo łagodny, takim wyrozumiałym, miękkim, używał delikatnych słów, natomiast to było kategoryczne, to było bezwarunkowe poparcie Bidena dla Izraela, które zresztą kosztowało go utratę prezydentury, dlatego że duża część elektoratu Partii Demokratycznej nie poszła do wyborów tylko ze względu na to bezwarunkowe poparcie administracji Bidena dla Izraela. To był duży błąd Bidena, trzeba powiedzieć. I nawet dzisiaj niektórzy mówią, że Netanyahu zatęskni za Bidenem, ponieważ Trump nie będzie się tak dawał wodzić mu za nos. Trump generalnie był przyjacielem Izraela i pozostaje przyjacielem Izraela, natomiast uważa się, że będzie wykazywał może więcej samodzielności czy charakteru wobec Netanyahu, czego nie było w czasie pierwszej kadencji Trumpa, ale wtedy nie było tej wojny. Dzisiaj mam wrażenie, że ta administracja z nieco, z wyjątkiem tej gazy, tego pomysłu kompletnie takiego odlecianego, jakby jest mniej przyzwalająca dla tego, co robi Izrael. Natomiast zgadzam się w zupełności, my o tym piszemy, ja też o tym piszemy o tym w roczniku strategicznym, że to takie bezwarunkowe poparcie dla Izraela i jego wojny, która bardzo szybko przestała być wojną sprawiedliwą, bardzo szybko straciła cechy wojny sprawiedliwej, a później stała się wojną, gdzie właściwie przestało obowiązywać jakiekolwiek prawo. Izrael przestał się krępować. Przecież rzecznik armii izraelskiej wyraźnie powiedział, że osiągniemy swoje cele nieważne jakimi środkami. I Izrael robi to
przy pomocy broni dostarczanej tak bezmyślnie, bezrefleksyjnie, bez ograniczeń przez Stany Zjednoczone i tolerowany w tej wojnie przez kraje Europy Zachodniej, no, które są w dosyć trudnej sytuacji, ja rozumiem, takiej emocjonalnej czy etycznej z uwagi na II wojnę światową, ale przykładowo prezydent Macron odważył się powiedzieć, właściwie polemizować z premierem Netanyahu, który grzmiał w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych przeciwko krytykom tej operacji izraelskiej, wojny Izraela przeciwko różnym krajom, ale także zwłaszcza w Gazie, ale w Libanie przecież także, no więc Netanyahu odpierał te zarzuty, tą krytykę, mówiąc, że to Izrael broni cywilizacji przeciwko barbarzyńcom. Macron powiedział jednoznacznie, nie broni się cywilizacji samemu stosując barbarzyńskie metody, bo rzeczywiście to są niecywilizowane metody, którymi posługuje się Izrael i reszta świata to widzi. Reszta świata to widzi, że bo gdyby Izrael robił to na własne konto, ale Izrael robił to na nasze konto, na konto Zachodu i niewątpliwie duża część, czy ta utrata legitymizacji Zachodu w obrębie jeszcze liberalnego porządku międzynarodowego, ta utrata miała w ogromnym stopniu miejsce ze względu na politykę Izraela, która bezwarunkowo była popierana przez Zachód. To inne kraje mówiły, no jak to, jeżeli to, co robi Izrael, jest dla was okej, to czy wy macie prawo nam mówić, jaki mamy mieć stosunek do prawa, do Trybunału Karnego, prawa humanitarnego, jak mamy walczyć ze swoimi przeciwnikami, no to niepoważne. I tutaj rzeczywiście Zachód stracił mandat, dlatego że to, co robi Izrael w ciągu ostatnich 2 latach w Gazie, to jest absolutnie nie do przyjęcia z pozycji prawa międzynarodowego, z pozycji, powiedziałbym, cywilizowanych sposobów toczenia działań wojennych czy uzyskiwania jakichkolwiek politycznych rezultatów przy pomocy siły. I znowu mamy, ja chcę pociągnąć ten wątek Izraela, bo zaczyna się odnosić wrażenie, że Izrael utrudnia Zachodowi prowadzenie czy legitymizowanie swojej polityki wobec Rosji, jeżeli chodzi o wojnę z Ukrainą, wojny Rosji z Ukrainą, skoro my akceptujemy barbarzyńskie w tym momencie działania Izraela, a jednocześnie mówimy, że Putin posuwa się za daleko i stosuje barbarzyńskie metody na Ukrainie, to jak wytłumaczyć to reszcie świata i czy przypadkiem sami sobie w tym momencie mierzyliśmy w kolano i nie powiedzieliśmy, szczególnie tym, którzy zbliżają się do krajów BRICS, no skoro to jest dwuznaczne, zawsze można różnie ocenić i na przykład Ameryka Łacińska ma taki dosyć stosunek do agresji rosyjskiej. No, oni nie widzą do końca tej agresji, tak? Nie traktują tej wojny jako wojny napastniczej, kolonialnej. Zaczyna się konsolidacja wokół BRICS-u państw, które tak trochę luźno podchodzą do reguł międzynarodowych. No tak jest, to znaczy po tym szczycie w Kazaniu, w którym wzięli udział licznie przedstawiciele tak zwanego globalnego południa, Global South, to ja rozmawiałem z różnymi ludźmi z tamtej części świata, którzy tutaj bywali na różnych konferencjach w Warszawie, ostatnio nawet niedawno z takim hinduskim, powiedzmy, Kissingerem czy Brzezińskim, taką główną postacią w dziedzinie badania stosunków międzynarodowych, gospodarzem takiego największego forum międzynarodowego w Indiach raz do roku, takiego hinduskiego Davos czy monachijskiej konferencji pokojowej, i ten Hindus, Samir Sharan, mówi mi wyraźnie: słuchaj Roman, przecież to, jak zachowuje się prezydent Trump w tej chwili, nie będę przytaczał określeń bardzo kolorowych, żeby go nie narażać, które używał w odniesieniu do prezydenta Trumpa, albo właśnie to, co robi Izrael na Bliskim Wschodzie w stosunku do różnych państw, no to jest oczywiście rzecz, która jest nie do utrzymania i która absolutnie, no wybacz, ale nie macie żadnych argumentów,
żeby nas krytykować, kiedy my jedziemy do Putina. Nie macie żadnych argumentów, biorąc pod uwagę, już nie mówię o tym, co było wcześniej, bo oczywiście Putin łatwo się argumentuje, czy zasłania, czy inne kraje nam wypominają te wcześniejsze operacje katastrofalne typu Irak, typu Libia, które przyniosły ogromne konsekwencje humanitarne, negatywne, także dla Europy później, mam na myśli te fale uchodźców, akty terroru. To wszystko jest świeżo w pamięci, to są kraje, z Ameryką Łacińską jest trudniej oczywiście, dlatego że oni już zdążyli zapomnieć, czym jest kolonializm, dlatego że kolonializm upadł tam w pierwszych 2-3 dekadach XIX wieku. Natomiast co to jest imperializm? Jak najbardziej. Imperializm im się kojarzy wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi. I oni są, że tak powiem, zawsze bezwarunkowym krytykiem polityki amerykańskiej, gdziekolwiek ona ma miejsce i stąd się bierze i postawa Brazylii czy innych krajów, czy postawa nieżyjącego już papieża Franciszka, taką wyrozumiałość dla agresji Rosji na Ukrainę. Czym innym jest Afryka czy Azja. Ja im wypominałem wielokrotnie to, że przecież to są kraje kolonialne, które powinny dostrzegać ten kolonialny charakter tej wojny, ale oni natychmiast odwołują się do tego, co Zachód robił jeszcze niedawno. Zresztą podobnie jak Putin przywołuje i Kosowo, i Irak, i Libię. I tutaj rzeczywiście to są te wszystkie rzeczy, które zapracowaliśmy, bo liberalny porządek międzynarodowy przy wszystkich swoich zaletach i dobrodziejstwach, jakie wniósł do życia narodów, do stosunków międzynarodowych, do światu dał w ciągu tych ostatnich 35 lat, także był formacją niepozbawioną grzechów, słabości, błędów. One były i oczywiście one są przeciwko nam się obracają, bo nam odbierają legitymizację, bo nam odbierają siłę i trzeba powiedzieć, że myśmy nie potrafili z tym się jakby do końca rozprawić, to znaczy stawić się czoła tym błędom, tym słabościom i to niewątpliwie nam nie pomogło. Tak niezależnie od tego, że oczywiście mamy problemy z demokracją we własnym domu, mamy wreszcie, że tak czy inaczej ten liberalny porządek pewnie byłby nie do utrzymania z uwagi na potężny wzrost, dzięki nam, w ogromnym stopniu dzięki nam, tego, co się w żargonie mojej dyscypliny czasem nazywa, bardziej w języku publicystycznym może rise of the rest, prawda? A więc potężnemu wzrostowi potęgi reszty świata. Reszta świata dzięki globalizacji, dzięki przekazaniu przez Zachód całego szeregu wynalazków, które umożliwiają lepszy rozwój społeczny, edukacja, nauka, medycyna, ale także prawo w tym, co służy stabilności, w tym, co służy pewności obrotu gospodarczego. Oni to wszystko wzięli. Azjaci nam są niezmiernie wdzięczni. Mówią nam, dzięki wam, żeśmy się rozwinęli w ciągu ostatnich 35 lat, tak? Wzięliśmy od was wszystko, z wyjątkiem jednego punktu, z całej tej matrycy, czy z tego przepisu na wzrost, na powodzenie, na pomyślność, z wyjątkiem praw człowieka, z wyjątkiem swobód, bo to by, że tak powiem, wysadzało jakby swoistość społeczną, kulturową w naszych krajach. Tego nie mogliśmy zabrać. Całą resztę wzięliśmy i poszliśmy dzięki wam do przodu, także nie miejcie do siebie pretensji. To wam zawdzięczamy nasz wzrost, czego czasem nie docenia się tutaj na Zachodzie, nie docenia się w kręgu takich bardzo bezwzględnych krytyków Zachodu, zachodniej polityki, globalizacji czy liberalizmu. Dobrze, ale czy to podważa, to te nasze błędy, to nasze poparcie na przykład dla Izraela, dla jego wojny z strefą Gazy, nie powoduje to, że na przykład takie Indie sobie, przepraszam bardzo, załatwiają swoje porachunki z Pakistanem przy użyciu siły, a nie stołu dyplomatycznego, że rządy siły zaczynają być rządami świata i jakie jest ryzyko dla państw takiej średniej wielkości, które nie są ani wielkimi mocarstwami, ani nie są mocarstwami regionalnymi, są pomiędzy strefami, czy są w strefie Zachodu, ale są na granicy tej strefy barbarzyństwa, czyli na przykład blisko Rosji albo blisko, nie wiem, Chin, że rzeczywiście te nasze błędy na tyle rozregulowały świat, że teraz rządzi brutalna, wulgarna siła i takie wojny między sąsiadami wprost albo sąsiadami pośrednimi to już będą
naturalnym sposobem rozwiązywania sporów. To znaczy, myśmy psuli trochę tak punktowo ten liberalny porządek międzynarodowy i to psucie nawet w mniejszym stopniu miało miejsce w odniesieniu do realiów tego porządku, ale miało dużą moc, jeżeli chodzi o narrację, jeżeli chodzi o legitymizację tego liberalnego porządku w oczach tych, którzy nie chcieli liberalnego porządku, ponieważ liberalny porządek oznaczałby zagrożenie dla sposobów, w jaki oni sprawują władzę, dla ich władzy w ogóle, dla elit politycznych i środowisk biznesowych wokół nich skupionych, przecież skorumpowanych, Rosja, Chiny, ale nie tylko, wiele innych państw w świecie arabskim przecież, czy w Afryce, wiemy bardzo dobrze. Także to rezregulowanie nastąpiło przede wszystkim ze względu na sprzeciw tych, którzy nie chcieli w ogóle praworządności czy prawa w stosunku międzynarodowych, standardów demokracji czy standardów liberalnych, praw człowieka, swobody, to wszystko, o czym wiemy, ale to jest te kraje są teraz wystarczająco mocne, żeby budować taki front sprzeciwu wobec świata liberalnego, wobec Zachodu, przy czym ja nie uważam, proszę Państwa, nie uważam, Panie redaktorze, żebyśmy byli, kraje takie jak Pan mówi, niewielkości, rozumiem, że to było pewne nawiązanie, aluzja do Polski, ale przecież nie tylko do Polski, wielu innych krajów świata, w różnych częściach, żebyśmy byli na pozycji straconej, bo to nie jest tak, że Putin, Xi Jinping, Trump będą rządzić wiecznie. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że ich rządy, zwłaszcza jeżeli chodzi o Xi Jinpinga, czy Putina, czy im podobnych w różnych częściach świata, one sprzeciwiają się jednak aspiracjom i swoich społeczeństw, aspiracjom swoich narodów, aspiracjom do życia w warunkach dobrobytu, godności, wolności, bezpieczeństwa. To tam się rozumie, natomiast rzeczywiście te rządy, tak powiem, różnymi sposobami umocniły swoją władzę, nie chcą tego oddać, ale ci władcy nie są, po pierwsze, nie są nieśmiertelni, zacznijmy od tego. A z drugiej strony ja uważam, że jest wystarczająco wiele krajów na świecie, łącznie z Europą, która pozostaje jednak w dalszym ciągu taką wyspą, całkiem solidną wyspą tego liberalnego porządku, że my nie jesteśmy skazani na pójście w taką bardzo brutalną power politics. Owszem, będą elementy power politics. Rosja, Chiny, obecnie Trump są rzecznikami porządku tego rodzaju power politics. Trzeba pamiętać jednak, że dwukrotna wersja rządów power politics skończyła się bardzo niedobrze, dlatego że w czasach nowożytnych dwukrotnie mieliśmy do czynienia z takim porządkiem typu power politics. To był przełom XIX-XX wieku, się skończyło I wojną światową i później okres międzywojenny skończyło się II wojną światową. Jest tego świadomość, że nie wolno, że tak powiem, posuwać się zbyt daleko, jeżeli chodzi o takie przejmowanie tej logiki power politics i proszę spojrzeć ten przykład, do którego pan redaktor zresztą bardzo trafnie nawiązał. Mam na myśli ta wymiana ciosów, ale bardzo kontrolowana, bardzo ograniczona pomiędzy Indiami a Pakistanem. Oczywiście, że z jednej strony broń nuklearna tutaj jest takim czynnikiem odstraszającym od eskalacji, zniechęcającym oba te państwa, ewentualnie zniechęcającym je do tego, żeby iść głębiej, ale one raczej to oni sobie dali po twarzy, można powiedzieć, tak, żeby był efekt dla publiczności, bo Indie nie mogły zignorować tego, co się stało, to znaczy zamachu terrorystycznego, który został niewątpliwie dokonany przez bojówkarzy o orientacji islamskiej, islamistycznej. W związku z tym próbowali zbombardować te bazy na terenie Pakistanu. No to jest oczywiście problem, że Pakistan nie jest w stanie, że tak powiem, ich utrzymać jakoś pod kontrolą. No to oczywiście Pakistan nie mógł nie oddać Indiom, ale to wszystko zakończyło się, proszę spojrzeć, pojedynek dwóch wielkich mocarstw, dwóch wielkich państw. No, Indie ponad 1,4 miliardów ponad Pakistan, dobrze ponad 200 milionów ludzi. Zginęło kilkadziesiąt osób.
To wyglądało bardzo groźnie. Oczywiście z różnych stron świata płynęły wezwania, żeby oni sobie wzięli na wstrzymanie. I oni wzięli na wstrzymanie, ale bez tych apeli też by wzięli na wstrzymanie, ponieważ oni tak naprawdę nie chcieli pójść za daleko. Także myślę, że zarówno India, jak i Pakistan to są kraje o takiej, powiedzmy sobie, niepełnej demokracji, ale one bynajmniej, to nie są, a to są duże kraje, to są poważne kraje, ale także Filipiny, także Indonezja, także Wietnam, także Korea Południowa, także Japonia, to są liczące się kraje, jeżeli chodzi o ludność. To są kraje z reguły około 100 milionów, 200 milionów ludności. To są kraje o potężnym wpływie, jeżeli chodzi o gospodarkę światową. Im się wcale nie pali do tego, że przechodzi w stronę. One będą działały hamująco na te takie impulsy, żeby iść w kierunku takiej czystej, nagiej, brutalnej power politics. Ale z tego typu sytuacjami, które świadczą o tym, że idziemy w tą stronę, będziemy się spotykać. Pamiętajmy, że power politics to nie tylko użycie siły militarnej, nie tylko naruszanie prawa międzynarodowego, nie tylko lekceważenie instytucji wielostronnych, o czym pan redaktor już na początku mówił, ale to jest także, i to jest poważny problem, to jest także lekceważenie tego, co nazywa się w języku mojej branży, ale nie tylko global commons, to znaczy dobra globalne, jak chociażby klimat, jak chociażby solidarność w obliczu klęsk żywiołowych, w obliczu katastrof humanitarnych, jak chociażby sprawa wolności żeglugi, wolności mórz, jak chociażby pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, to są wszystko tak zwane global commons, na czym społeczności międzynarodowej generalnie zależy, ale tym mocarstwom już nie. One uważają, że tak jak Stany Zjednoczone Trumpa, prawda, ograniczenia, jeżeli chodzi o psucie klimatu czy środowiska naturalnego, są absolutnie zdejmowane, prawda? Znamy hasło Trumpa, drill baby drill, prawda? A więc wierć, wydobywaj węgiel, ropę, gaz, nie patrz na standardy ochrony środowiska. To samo przecież jest w Rosji. W Chinach uważa się na to bardziej nieco, bo tam jest duże zagęszczenie i tam lekceważenie norm środowiskowych już dało sobie bardzo wyraźnie negatywnie znać i Chińczycy, jak wiadomo, są liderem, jeżeli chodzi o rozwój czystych technologii. Zostały do tego przymuszone przez własną ludność, przez zagęszczenie, jeżeli chodzi o osadnictwo. To ciekawe. Ale w takich krajach właśnie jak Stany, no to one są tymi krajami, które psują globalne podejście, bo one łamią standardy, nie przyjmują zobowiązań, wtedy inni, że tak powiem, wiadomo, zobowiązania kosztują. W związku z tym, jeżeli Ameryka nie, no to my też nie, bo to nas bardziej kosztuje, niż tacy bogacze mogą sobie pozwolić, czy uważają, że nie trzeba, to my biedni i tak dalej. Przypomnijmy, że bogaty świat wcześniej bardzo wspierał biedniejsze kraje, słabiej rozwinięte, jeżeli chodzi o przyjmowanie zobowiązań w zakresie ochrony klimatu ziemskiego. W tej chwili to pęka, to puszcza, prawda? Poprzez działania takich mocarstw właśnie jak Rosja czy Stany Zjednoczone. I tu są też poważne zagrożenia dla świata, dla społeczności międzynarodowej poprzez to, że odchodzimy od liberalnego porządku, czy nawet od tego rules-based order na rzecz polityki siły, na rzecz power politics, ale myślę, że wszystkie te względy, które tu tak trochę może chaotycznie wymieniamy, one będą działały powstrzymująco, to znaczy my nie jesteśmy w straconej okazji i w związku z tym ja bym przestrzegał tych naszych domorosłych realistów, którzy mówią, przeskakujemy do łodzi właśnie płynącej w tamtą stronę, my też będziemy wiosłować w kierunku power politics, no to jest tak jak radość indyków na zbliżające się święta, to nie my, to nie jest nasz interes, żebyśmy przyjmowali, wchodzili, jak ja mówię czasem, na ring, na którym już czekają na nas Xi Jinping, Putin i Trump, no to my tam mamy się pchać, no to przecież tam, gdzie tańczą słonie, jak wiadomo, trawa jest deptana, to raczej my powinniśmy tworzyć koalicję na rzecz powstrzymywania świata, tych wielkich, przed ześlizgiwaniem się w kierunku power politics. My weszli, niewątpliwie zostawiliśmy za sobą liberalny porządek, weszliśmy w takie elementy tego power politics, to jest niewątpliwe, to nie bezdyskusyjne. Nie wiemy, jak to zostanie nazwane w przyszłości, dlatego że każda taka epoka dostaje swoją nazwę ex post, można powiedzieć. Przecież liberalny porządek, termin pojawił się bardzo późno, przez kilkanaście lat mówiliśmy
postzimnowojenne, nie mogliśmy niczego znaleźć. Nagle znalazło się to określenie bardzo zręczne, bardzo trafne. Tak samo zimna wojna, porządek zimnowojny bipolarny, czy okres, porządek wersalski, czy coś takiego, czy westfalski, no to w ogóle historycy nadali już bardzo długo później. A więc, proszę Państwa, to jest tak, że ten porządek, w który wchodzimy, on dostanie swoją własną nazwę. Dzisiaj to jest, niewątpliwie idziemy w kierunku power politics, ale to nie musi być skończona, obejmująca wszystkie państwa, wszystkie dziedziny życia. Myślę, że jest potencjał obrony. Europa, takie kraje jak Polska są niewątpliwie, powinny być zainteresowane, żeby nie pchać się w tą stronę. I tutaj przestrzegam naszych, tak moich kolegów, realpolityków, realistów, którzy mówią, zacierają ręce, już idziemy w tą stronę, bo to nie ma nic wspólnego z interesami narodów, z interesami państw. To jest fałszywe. Ja nawet niedawno napisałem taki tekst do pauzy akademickiej, to jest taki biuletyn, który co tydzień wychodzi, wydawany jest przez Polską Akademię Umiejętności. Interes państwa versus interes władzy. To ześlizgiwanie się w kierunku power politics nie ma nic wspólnego z teorią realistyczną, która mówi o tym, że to interesy państw decydują, a nie tam jakieś ideały, instytucje wielostronne. To nie interesy państw, tylko interesy Putina, Xi Jinpinga, Trumpa psują dzisiaj życie międzynarodowe. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że życie międzynarodowe psute jest nie poprzez powrót do takich atawistycznych interesów państw, a więc bezpieczeństwo jednostronne, egoizm, to bywało, prawda? Natomiast w tej chwili to nie państwa o tym decydują, tylko decydują o tym ludzie, którzy, czasem bardzo źli ludzie zresztą, którzy decydują o tym, że mamy pogorszenie standardów życia międzynarodowego, że pojawiają się zagrożenia, które widoczne są, które mamy nadzieję, że się nie rozwiną, bo dzisiaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, aczkolwiek dwa poprzednie warianty czy wersje porządku typu power politics zakończyły się wielką wojną światową. Dzisiaj nikt nie jest zainteresowany wielką wojną. Łącznie z tym, że Chiny i USA nie znajdują się w sytuacji pułapki Tukidydesa. To jest absolutnie fałszywe porównanie, które nie wytrzymuje tutaj, powiedziałbym, takiego krytycznego spojrzenia na realia, na składniki tej takiej rzekomej pułapki. Przed pierwszą wojną światową wszystkie mocarstwa stały w blokach startowych. Tylko czekały na wystrzał z broni startera. Tym wystrzałem to było oczywiście zabójstwo księcia Ferdynanda. I z radością skoczyły sobie do gardła. Po prostu, jakie było szczęście. Pamiętamy te zdjęcia, pamiętamy te filmiki, ile było radości, jak ci żołnierze pakowali się nie wiadomo, nie wiedząc, że jadą na pewno śmierć, prawda? Mieli wrócić, zanim liście opadną z drzew po 3 miesiącach, jak wjeżdżali latem 14 roku na wojnę z entuzjazmem. Dziewczyny żegnały orkiestrę, po prostu szaleństwo. Wszyscy byli gotowi na wielką wojnę i stało się, prawda? Wiemy, jaką katastrofą. Druga wojna światowa, owszem, parły do tej wojny Niemcy, parły państwa 8. Niemcy nie zostały zatrzymane. Dlaczego nie zostały zatrzymane? Dlatego, że Francja i Wielka Brytania zdradziły ówczesny porządek międzynarodowy. Porządek wersalski byłby do utrzymania, gdyby nie zdrada Francji i Wielkiej Brytanii, które puściły wolno Niemcy. To można powiedzieć, że nie tyle Niemcy są odpowiedzialne za upadek porządku wersalskiego, bo one były mocarstwem rewizjonistycznym od początku, nie kryły swoich, tylko właśnie ci, którzy go utworzyli i ci, którzy powinni byli go pilnować do końca. Dlatego dzisiaj nie idźmy w kierunku tych, którzy próbują odejść od porządku liberalnego. Nie patrzmy na to, jak to jest, tylko przeciwnie, brońmy go, bo on jest w naszym interesie. Liberalny w Europie i rules-based order globalnie. Dobrze, a jako adwokat diabła wystąpię tutaj w tym momencie. Pojawia się taki wątek, że skoro nie działa prawo międzynarodowe dotyczące kontroli broni masowego rażenia, czytaj broni atomowej, to może tak sobie państwa średniej wielkości typu Polska niech sobie kupią, załatwią broń atomową, głowice i rakiety i wtedy będą bezpieczne, bo nikt nie podskoczy takiemu państwu, które ma w silosach sobie głowice atomowe. I co specjaliści od stosunków międzynarodowych mówią, kiedy słyszą coś takiego? A takie opowieści pojawiają nawet na poważnych imprezach gospodarczych międzynarodowych. Ja wszystkich odsyłam do świetnego pytania Mrożka. Wesele w Atomicach. Wesele w Atomicach to jest ta lektura, którą należałoby zalecić, a więc atomowy zawrót głowy, tak miał
artykuł, w których zamieściłem gdzieś albo atomówki trafią pod strzechy, to jak wtedy Putin straszył, to znaczy, że każdy będzie musiał trzymać dwie bomby nuklearne w świątecznym ubraniu, żeby sprawiedliwość była po naszej stronie, prawda? Nawiązując do jeszcze innej pozycji klasycznej z naszej literatury, czy z naszej kultury masowej, prawda, naszej wyobraźni. Nie, to oczywiście byłoby szaleństwo. Znaczy to jest tak, że ten reżim, już teraz przechodząc do bardziej poważnie do problemu, który pan redaktor postawił, ten reżim ograniczający czy blokujący rozprzestrzenianie się broni nuklearnej, on przy wszystkich napięciach, jakie w jego ramach występują, on w dalszym ciągu trzyma, to znaczy on nie pęka, on jeszcze te groble jeszcze nie puściły. Owszem, Putin nas próbuje straszyć, ale proszę spojrzeć, ani Zachód, ani Ukraina się nie przestraszyły gruźb Putina i w dalszym ciągu udzielają pomocy Ukrainie. Ukraina się broni, pomimo parokrotnych gruźb Putina, że on już nie może wytrzymać i nawet przecież jego doradca, taki upadł moralnie i intelektualnie, bardzo znany kiedyś, to gwiazda salonów zachodnich, Sergiej Karaganow mówi, przyłóżmy im atomówką za to, że oni pomagają Ukrainie. W ubiegłym roku napisał taki duży artykuł wzywający Rosję, żeby ukarać Zachód użyciem broni nuklearnej, za to tylko, że pomaga Ukrainie przed agresją rosyjską. Jednak to pękło w latach 90., to znaczy była ta Wielka Piątka, to wiemy, klub nuklearny, który mamy umocowany w sposób prawno-międzynarodowy na podstawie traktatu z 1968 roku o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej i później 4 państwa się wyrwały, tak powiem, każdy na inny sposób, to znaczy Izrael, Indie, Pakistan oraz Korea Północna. Korea Północna trochę ze strachu przed tym, co się stało w Iraku. Jak Koreańczycy zobaczyli, że Ameryka napadła na Irak w 2003 roku, który nie miał broni nuklearnej, ale Amerykanie jako powód dawali, że właśnie dlatego, że to było całkowicie lipą, dlatego że wiadomo było, że w Iraku nie ma żadnej broni nuklearnej, tam nawet nie było stężonych proszków do prania, które można było użyć jako broń chemiczna, ponieważ to wszystko zostało wcześniej wyczyszczone. Amerykanie szukali pretekstu, żeby napaść na Irak i wymyślali te wszystkie rzeczy, broń chemiczną, broń atomową. Tego nie było. Korea Północna, jak zobaczyła, co się stało, powiedziała, jedyna obrona przed samowolą wielkiego mocarstwa wobec nas, bo tam jest paranoja oczywiście, to jak się wyposażymy w broń nuklearną. Oni ten program mieli zaawansowany, ale przeskoczyli, bardzo proszę, byli państwem programowym, stali się państwem nuklearnym. Ale nikt więcej poza Iran jest far away, jest bardzo daleko od broni nuklearnej doktrynalnie. Owszem, próbuje tam jakąś grać niepewnością wobec Izraela, ale z całą pewnością nie próbuje uzyskać broni nuklearnej, co do tego nie ma najmniej wątpliwości. I teraz w dalszym ciągu mamy jednak sytuację taką, że jest 9 państw, 5 legalnie, a 4 musimy tolerować, prawda? To znaczy Indie, Pakistan, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że Indie, Pakistan i Korea i Izrael są w tym sensie legalne, że one wystąpiły z NPT. Niektóre nie były, a niektóre wystąpiły po to, żeby móc ewentualnie się wyposażyć, gdyby, i bardzo proszę, w związku z tym one także legalnie, jak gdyby są, chociaż układ NPT przewidywał zamrożenie sytuacji na poziomie 5, ale jak ktoś wystąpił, nie był stroną, no to bardzo proszę. I w tej chwili jednak naprawdę nie ma nikogo, kto by się poważnie palił. To się może zmienić. Rzeczywiście mamy sytuację Europy, gdzie Francuzi mówią, no jeżeli zabraknie parasola amerykańskiego, to my bierzemy was pod swój parasol, ale to będzie musiało trochę inaczej wyglądać. No jest koncepcja tego, jest ten reżim nuclear sharing, to system nuclear sharing, to w obrębie Sojuszu Atlantyckiego, ale to jest w kilku krajach, nasz prezydent dwukrotnie o to się upominał, to było kompletnie odleciane, to było kompletnie bez sensu. Polska nuclear sharing nie miała najmniejszego znaczenia. Nuclear sharing, mówię o stacjonowanie głowic nuklearnych w ramach programu nuclear sharing, nie ma służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa, na terenie którego to się znajduje, czego prezydent Duda i jego otoczenie kompletnie nie rozumieli. Sens stacjonowania tych głowic w innych państwach niż tylko Stany Zjednoczone jest zupełnie inny. Ma wzmocnić odstraszanie wobec Rosji poprzez dywersyfikację miejsc, gdzie składuje się broń nuklearną, czego tutaj nie wiem, dlaczego się nie rozumiało w Polsce. Także nie, owszem, takie pomysły się pojawiają, ale one nie są ostatecznie, bo jakimś takim słomianym ogniu, który się pojawia, jednak odchodzimy od tego, znaczy jakby ludzie wracają do rozumu
i raczej w tą stronę nie idziemy, ale oczywiście ma pan redaktor rację, że nawet ja tak przewrotnie napisałem, że atomówki trafią pod strzechy po tym pierwszym grożeniu przez Putina, no bo wtedy każdy wyzerujemy, ale co to znaczy dla świata, lepiej nie myśleć, prawda? Wysadzimy się w powietrze, zanim zgaśnie słońce, które oczywiście położy kres życiu na Ziemi, ale to jeszcze parę miliardów lat, na Boga. Natomiast oczywiście człowiek na Ziemi kombinuje cały czas, żeby przyspieszyć kres ludzkości, zanim to światło, które nas ożywia, płynące z zewnątrz, zgaśnie. Jako puentę ostatnie moje pytanie o internet. To jest dobro globalne, pojawiają się postulaty, żeby jakoś je uregulować. Tutaj mówię oczywiście w zakresie sztucznej inteligencji i ograniczaniu, czy walce z dezinformacją. Pytanie, bo tutaj znowu adwokat diabła mówi tak, diabły mówią tak, to będzie forma cenzury. Zostawmy internet, zostawmy wolność internetu, niech sobie Chińczycy budują algorytmy, które dezinformują obywateli Zachodu, niech sobie Rosja buduje takie algorytmy, bo my sobie sami zbudujemy i im oddamy, tak? Jeżeli będzie regulacja międzynarodowa i będziemy cenzurować internet. Co można by odpowiedzieć takim zwolennikom takiej anarchii tak naprawdę, tego anarchistycznego internetu? No jednak pewne regulacje są potrzebne, ponieważ w momencie, kiedy internet następuje coś, czego nie było wcześniej, to znaczy weaponizacja takich wynalazków czy zjawisk, które wcześniej nie były używane jako broń. Mamy migrację, mamy zjawisko weaponizacji migracji i w związku z tym dotychczasowe regulacje odnoszące się do uchodźstwa, do migracji już nie wystarczają. Trzeba je wzmocnić, trzeba je zmienić po to, żeby odpowiedzieć na to nowe zjawisko, którego nie zakładaliśmy w momencie, kiedy pojawiała się konwencja o uchodźcach w roku 1950 i później, znaczy najpierw urząd, później konwencja, przepraszam, odwrotnie, 50-51, prawda? Ona już nie wystarcza. I dlatego też państwa próbują się bronić na różne sposoby, tak jak Polska przyjęła okresowo to odejście, zawieszenie w sposób taki, powiedziałbym, bardzo ograniczony, kontrolowany, ale zgodny z konwencją, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, zgodny z konwencją genewską odnoszącą się do uchodźców. Dotyczy to również innych zjawisk. Myślę, że tak jak różne bronie były poddawane różnym regulacjom, jak chociażby ta broń, o której przed chwilą mówiliśmy, nuklearna, broń chemiczna, biologiczna, jeżeli pewne zjawiska czy wynalazki zaczynają zagrażać naszemu bezpieczeństwu, zaczynają zagrażać człowiekowi, to oczywiście, że powinny być regulowane i tutaj oczywiście pytanie jest, jak bardzo po to, żeby nie wejść w tą pułapkę, o której mówi pan redaktor. Ja rozumiem, że przedstawiciele mediów woleliby mieć pełną wolność, natomiast bezpieczeństwo... Ja akurat stoję na stanowisku, że trzeba regulować internet, ponieważ tajemnicze algorytmy potrafią zniszczyć dowolny biznes, dowolnej chwili. To się dzieje. Zły człowiek cały czas kombinuje, jak zaszkodzić innemu człowiekowi dla zysku, dla władzy, dla innych jakichś potrzeb. Także ja jestem zwolennikiem umiarkowanych bardzo regulacji, bo ja mam duszę wolnościową, ale z drugiej strony zajmuję się polityką bezpieczeństwa i wiem, jak różne wynalazki, jak drony, jak sztuczna inteligencja, jak internet, jak migracja potrafi być używana w ramach konfliktów o charakterze hybrydowym, włączana po to, żeby zaszkodzić innym państwom, narodom, społeczeństwom, jak chociażby po to, żeby wysadzić naszą demokrację w powietrze. Demokracja jest dobrem, ona powinna być chroniona. Jeżeli to, o czym pan redaktor mówi, to znaczy te wszystkie zjawiska dezinformacji, prawda, fałszu, fejków w internecie miałyby nam wysadzić w powietrze demokrację, to jednak jakaś forma regulacji, kontroli, ograniczania jest potrzebna, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. I jako puenta, panie profesorze, ponieważ nasza rozmowa będzie emitowana, będziemy emitować ją w sobotę wyborczą, przedwyborczą, takie refleksja, czy warto iść na wybory prezydenckie, czy warto pójść na ten spacer do urny i co świadomy wyborca powinien zrobić w tą niedzielę? Jeżeli czuje się obywatelem swojego kraju, jeżeli kocha swój kraj, to bezwzględnie tak, dlatego że nie może oddać Polski, nie może oddać swojego kraju w ręce ludzi, którzy pójdą, ale którzy, że tak powiem, może zagłosują w sposób, który da wynik niezgodny z interesami tego, który zostanie w domu. Przypomnijmy, że Bronisławowi Komorowskiemu udało się zostawić swoich wyborców. Jaki był dalszy ciąg, wiemy.
dlatego że niewystarczająco postarał się, żeby oni poszli do urn. Także każdy obywatel, każdy Polak, dla mnie to jest oczywiste, że powinien pójść do urny. To nie podpowiadamy żadnych wyborów, natomiast zdecydowanie tak, dlatego że w tych wyborach to jest rzeczywiście jakiś problem, który mamy, ale to się bierze także z tej takiej naszej wewnętrznej wojny cywilnej, na szczęście wojny domowej, która się w Polsce pojawiła kilkanaście lat temu, że każde wybory są wyborami o podwyższonej stawce, o nieporównanie wyższej stawce niż w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Dlatego też każdy świadomy obywatel, każdy, kto kocha Polskę, musi bezwzględnie pójść głosować, żeby nie zostawić Polski, którzy mają Polskę na ustach, ale nie mają jej w sercu. Dziękujemy bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Zapraszamy do oglądania innych naszych materiałów. Będzie się działo. Nasz serwis oferuje naprawdę bardzo ciekawe rozmowy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję również za okazję. Kłaniam się jak najlepiej. Do widzenia. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.